I co? Drugi odcinek. Czego, Patryk? Drugi odcinek naszej serii unboxingu w praktyce. To strasznie jednak głupia nazwa. A jaką proponujesz? Po co ci to? Ja ci zadam pytanie, widzów. Po co ci to? Patryk, co przygotowaliśmy w drugim odcinku dla naszych 4 widzów? W dzisiejszym odcinku będzie dosyć ciekawe porównanie dwóch lamp, które mam tutaj przed sobą. Drugie oczywiście jeszcze nie widzicie póki co. Mamy Philipsa i podobną lampę, najprawdopodobniej, bo jeszcze jej nie otworzyliśmy. Spodziewam się raczej innego wyniku tego testu. Ta lampa kosztowała 147 zł, chiński produkt 57. Pudełko od środka, lampa jest tutaj, widać tam coś? Ja widzę. W pudełku mamy lampę, mamy instrukcję. Jakaś mała ta lampa. Przyrównując do głowy. Masz małą głowę też. Jeszcze nie wiemy dokładnie jak ona działa, to jest moja pierwsza sesja. Ciekawe, jak może działać lampa? Zastanawiam się, gdzie jest kabel. To jest na prąd na Nie pewno? wiem, to jest na baterii? Dobra, znaleźliśmy kabel. Kabel Tak. był schowany tutaj. Sprytnie. Pokaż pudełku. dokładnie, gdzie był, bo Tak, jakbyście tutaj. kiedyś mieli kupić tą lampę, to tak, najpierw zastanawiali się, gdzie jest kabel, no to o, kabel jest tutaj w tej takiej, nie wiem, skrzydle takim pudełka. Lampę Philipsa mamy już rozłożoną tutaj w rogu stołu. To jest dużo mniejsza, dobra, ale mamy kabel od razu na wierzchu, przynajmniej nie musimy się go doszukiwać jakoś specjalnie. No i lampa jest mniejsza. Lampa jest dużo mniejsza. To tak wyglądają oba produkty. Różnica moim zdaniem jest kosmiczna, jeśli chodzi o wielkość. I produkt już się włączył, ale świeci. Świeci, no ale już... Także pierwsze moje zaskoczenie. działa. Lampę Philipsa już mamy podłączoną. Lampa chińska nie dość, że ma kabel zasilający, do którego jednak potrzebujemy zewnętrznie, osobno, w sensie zakupioną wtyczkę, ale to pasuje do dowolnego telefonu. Działa na akumulator także nie musi być non-stop podłączona, natomiast Philipsa musi być. Dobrze, to teraz zgasimy światło. Obie charakteryzują się tą samą paletą kolorów 256. No, lampa Philipsa jest w stanie nam oświetlić niemalże cały pokój. Może jeszcze zmieńmy troszeczkę koloru, żeby zobaczyć jak to wygląda. A jak zmieniasz te kolory? Zmiana następuje poprzez naciśnięcie tego kółeczka, który jest wokół przycisku włącz-wyłącz lampę. No, światło jest bardzo intensywne. Szczerze powiedziawszy, gdybym miał się patrzeć bezpośrednio w lampę tą LEDową, która tutaj jest zamontowana, no to oczy by trochę bolały. Znaczy, ja patrzę i mnie bolą. Po prostu na mnie świecisz. Wyłączmy tą lampę i włączmy teraz lampę chińskiego producenta. Intensywność lampy, no przez to, że po prostu jest ona mniejsza, jest również znacznie zredukowana. Moim zdaniem, patrząc tutaj na Ciebie i patrząc na podgląd w aparacie, jest zdecydowanie bardziej punktowa. Jeżeli byśmy chcieli oświetlić jakiś róg pokoju, ewentualnie jakąś rzecz, to chyba warto, bo lampa Philipsa daje równo po całości. No. Tak, no z racji tego, że jest dużo większa, no dużo więcej oświetla. Myślę, że działa dużo lepiej pod względem wyboru koloru. Tutaj w lampie Philipsa wybór koloru jest na okrągłej tarczy i następuje zmiana koloru poprzez naciśnięcie. Natomiast tutaj mamy taki pasek i nawet przesuwając tylko i wyłącznie palcem po nim, jesteśmy w stanie zmieniać kolory niemalże natychmiast. Także tak wyglądają obie lampy w zestawieniu takim obok siebie, zrzuconym na jednolite tło. Dobra, Patryko. Po co Ci to? Zdecydowanie, jeśli chcecie stworzyć nastrój we własnym mieszkaniu albo w domu, w pokoju, zaprosić dziewczynę na romantyczny wieczór, te lampy wydaje mi się, że mogą wam ułatwić życie. Albo jesteś przegrańcem, tak jak my po prostu i nie masz co robić z pieniędzmi za bardzo, bo nie masz wolnego czasu jak spędzać. Możesz sobie wyjebać 150 zł na tą Philipsa
lampę i siedzieć w kolorowym pomieszczeniu. Tak jest, samemu w kolorowym pomieszczeniu, które chociaż w minimalnym stopniu poprawi Twój nastrój. Nudzi Was monotonia życia w oświetleniu z żyrandola i chcecie zmodyfikować nieco wystrój swojego wnętrza. Bardzo gorąco polecam zakup jednego z obu dzisiaj pokazanych urządzeń. Ja osobiście zdecydowałbym się na 3 mniejsze modele chińskiego producenta, aniżeli dużą lampę Philipsa. Ja bym jednak wybrał większą lampę Philipsa. Kamil natomiast wybrałby większą lampę Philipsa. Także zdania podzielone. Mam nadzieję, że pomogliśmy.